Cześć, z tej strony Aga, z 119 na kolejnym filmie z Thisisthepolice, gdzie jesteśmy w Friburgu i staramy się właśnie działać jak najlepiej. Nie mamy wtyki na komendzie, trzeba opłacić wtykę, bo umarła nam poprzednia. A, prokurator dzisiaj. To moja praca. Mogę pozwolić, by procesy nie się bez nadzoru. Że pokrywa demonstracja mogę dać. Możliwe. W takich sytuacjach zawsze lepiej dopowiedzieć niż leczyć. Pan albo pańska rodzina w jakimkolwiek interesie? Nie. Zawsze byliśmy prostymi, ciężko pracującymi obywatelami i nigdy nie czuliśmy się potrzeby awansu społecznego. Nie miałem. Dla mnie komendanta zawsze jest jak najlepiej, żeby wszystko było bezproblemowo. Pan rozkaz sumie po prostu siłą, to opinia zdanie tylko. Dochodzenie wewnętrzne wykazało, że sprawca tego nieszczęśliwego wydarzenia działał dla własnej korzyści. Cały dzień poszedł do pracy. Licencja Johnsona. Da, możesz iść. Wyjebane, dobra. Tak, na początku chciałbym jeszcze tak, zastępca, opłać mi wtykę. Tak, daj mi na wtykę tlena. Okej. Jeśli dwóch kreskę doda i kojaka. Pęda, potrzebuję dwóch na zmianę A. Nie będzie. No i jeszcze jednego pracownika mogę wziąć na zmianę też H. Przeszkolić tam. Tu się mogę prosić o organizację oddziału słotu. Okej, to jest pierwsza akcja, którą trzeba już od razu robić. Weźcie czwórkę, słot i radiowóz. Ja mam jeszcze dwie ekipy jakby na... Właśnie. Byście słod, kurwa. Jakim chujem byście, kurwa... W ulicy leży przewrócona furgonetka pancerna, z której wynosi dym. Kurwa. Ej, nie, tak się kurwa nie bawię. Nie. Menu główne. Tak się kurwa bawić nie będziemy. Tryb fabularny kontynuuj. No, kurwa. Tak się bawić nie będziemy. Do pracy. Ja nie będę nawet tego komentował tej sytuacji. Nie. Teraz mam więcej policjantów dziś. No. O ta fakt, to było, nie? A to okej. Okay. Skarga spoko. Chcę płacić wtykę. Tak, daj to Glenowi. Zaakceptuj. Na grilla wyślij Doda, Adama i Kojaka. Okej, okay. Do Akademii Policyjnej jeszcze. Daję nawet na to. Komenda potrzebuje dwóch
A. A. Okej. Katusz, proszę. To jest tutaj, to potrzeba doda. Tej ekipy spot i radiowóz. I potrzebuję resztę ekipy. Robisz na komendę. Jesteście uczeni. Weźmy za radiowozem. Otworzyć do nich ogień. A co? Robisz na komendę. Da się, kurwa, da się. Muszę poczekać. Znaczy, jeżeli to jest akcja tuż z początku dnia, to ja będę ją sobie cofał, nie? A jeżeli to jest akcja tak, już wiecie, w połowie, pod koniec, to ja już nie będę tutaj, wiecie, naczekał jakoś. Łapać zdanie. Okej. Jest tutaj. Dobrze, zdaję, tu jest. Pomagam rolom. Jadę na film. Okej. Wiecie. Okej. 1411 complete. 311B in progress. Ale rucha. Iron Rose, żelazna róża. Dobra. 712 complete. Kalem ojcem, okej. Dot i Adam. Dama, to jest dama. Officer on scene. Looks like we have a situation. Bo widzę, babcia przypierdoliła komuś krzesłem. Ja pierdolę. 311B complete. Okej. 215 in progress. O kurwa, jeszcze jedno. Dobra. Przyjadą tak. Teraz sobie już być. Potem pojadą. Parcie do siebie. B in progress. Procentowca unosi średnio mieszkańców. Okej. Tam to sprawdzić. Tą czwórką. Tu dwójka z Easy do wsparcia. 215 complete.
Okej. Okay, zaraz to otworzymy. Trzeba będzie to... On ściągnął ten swój afaratkę swoją. Nie, to nie jest arafatka. A arafatka to jest to, co dziewczyny. Nie wiem, co to się... Na każdym zdjęciu ma to chodzenia. Dobra. Dziś sam to wnuczek założyciela rodziny Sandów i ja ludzi. A przypadek tego Wayne'a jest wyjątkowy. Wayne to właściwie sam. A jego pomocników. W karetce za Wayne'a na rancho wybrali do Naga, posłać daleko w flaszarni, obok psów myśliwych, a czekał na gwiazd Sanda. Hej. Sand chciał się po tylu latach obopólnie korzystnej współpracy Team Wayne zdradził go i zawiązał się z Fargą i Wayne zabrał mi sobie w twarz. I rozebrali go. Tak, rozebrali go. Przywieźli karetką, rozebrali go, sprawdził, plunął mu w twarz. Doświadczony i bardziej lubi myśliwcy, jednak w przypadku Wayne'a użył strzelby gładkolufowej, strzelił w dwóch, żeby Timothy jeszcze trochę przed śmiercią. Tu. Tak. Co nam... Nie, coś... Jednej rzeczy tu brakuje. Tu jest ubrany, on jest rozebrany, czyli to by pasowało tak. Chyba że przyszedł... Właśnie. Okej, rodzina Sandów jest... Franco Sanda na stówę będzie. Dobra, mieszkanie wypełnione tytułem szczelny pokrywa sadza. Okej, do Sandów tutaj, ale potrzebuję chyba Glena. Dawaj mi Glena jeszcze. Jest czas. Jest czas, dawaj mi Glena. Złotów. Będzie pan w będzie w ranchu. Myślę, że będzie w ranchu. On cały czas będzie w ranchu. Zobaczymy. To jest ten moment, kiedy rozjebiemy cały gang rodziny Sandów. Ja pierdolę, to była wtedy akcja. To by była akcja. Panowie i panie. Staramy się to zrobić. Jak? Okej. Mr. Boyd, Kevin Paulson is here. He wants to talk. Kevin Paulson. Tell him to fuck off. Jack Boyd, super cop. Why the $500,000, Jack? Why? Lana, what happened? Does this sum have some kind of special meaning? Lana, I don't know who told you about the $500,000, but it's much more complicated than you think. Oh, it's complicated, all right. It took me an hour to go over all the documents. There's even a few pictures and a lot of answers. Except for one thing. Why $500,000? What documents? How did you get them? What's in them? I think you know very well what's in them, and the one who sent them is obviously a big fan of your criminal talents. He even has a cute name for you, Cupcake. Remember when you told me how you're always surrounded by old men? Well, I'm the opposite. I'm surrounded by children, 9-year-old boys. From their first day of work, they gather in the smoking lounge, telling jokes about what they'll do when they loot their first $1,000,000. But it's more than just innocent jokes. It's quickly becoming a reality. They themselves are surprised how quickly everything happens. They buy their own houses, they buy a car, they get promoted. The first $1,000,000 is soon followed by a second, a third, a fifth.
Like children, they have no idea what they're getting into. But I'm not like that, Lana. I'm not like them. You're saying you're not like them because you're only stealing $500,000? I only meant You know, that... Jack, I'm done worrying about people not taking me seriously. They'll know I mean business when my first act as public prosecutor is throwing the city's former police chief in prison. Lana, you can't just read over some papers like this and... I told you not to let him in! I'm sorry, Mr. Boyd. I tried to stop him, but you know... Lana, we need to talk. Jack, you're so amazingly patient with people. After all the confusion over the past months, all the humiliations, it's really quite admirable. I wouldn't want to be in your shoes. I gotta admit, I'm not nearly so patient. Send someone in here, now! I've been thinking, Jack. When I take your place, I'll have a lot of opportunities. For example, I could arrest you. You know it wouldn't be hard to find a reason. You obviously don't want that, right? I don't want that either. Given your reputation, arresting you would make me very unpopular. And if we both don't want that, let's find a way out. My suggestion is you retire tomorrow. And I promise I'll let you leave in peace. I swear, Jack, if you... Kurwa, dzieje się. Mr. Boyd, there's a call on line 2. Mr. Boyd, you really have to take this call. Boyd! Jack, it's me. Laura, Jack, I don't know what you wanted to say to me, but please, just say it. Jack, I'm hanging up the phone. Laura, you... Oh my God, Laura. Hey, you remember years ago? So many years I've lost track, but do you remember when Dylan was down with the chicken pox and he couldn't sleep? We kept him occupied until he passed out, and then we went downstairs, sat on the floor, opened a bottle of wine. Who could blame us? Well, we sat on the floor and opened our bills and joked about how poor we were. Remember? And then I jokingly asked if I'd be your hero if I made $1 million. And you sat there lost in thought like you needed to seriously think about the answer. You were quiet for a while, and then you laughed and said that I'd be your hero even if I only made $500,000. Do you remember, Laura? Jack, Do you remember? Honestly, Jack, no, I don't remember. You don't remember? But that was... Jack, you've been chasing me down for so long to talk with me. For this? That's all you wanted to tell me? How can you not remember? It's important, Laura. It's important. Goodbye, Jack. Ja pierdolę. Mr. Boyd, are you all right? Kurwa, zaćpisz się. Nie, nie, Jack, nie, nie rób tego. Nie, nie, człowieku, nie. O kurwa. Ja pierdolę. Aż mnie ciary przeszły. Kurwa. To jest koniec. Mr. Boyd? Dr. Boyd. One player mouse.
Jak ja mam kurwa tutaj. Okej, daj to tak. Okej. Chyba dziwna gierka. Co jest kurwa z tą grą? Okej. Dobra, wiecie co? To długo trwa. Tak trochę kurwa się skupiłem na tej gierce, a nie kurwa na grze, nie? Co się dzieje? Yes, you caught me again. And again, I promise this is the last time. And now you say again that I've said it all before, but I'm... Jack Boyd is awake. Jack Boyd? He opened his eyes? He can talk? Talking? Yes. More like yelling, trying to escape from his room, brawling with the nurses. Good heavens, he's a tough son of a bitch. To 50 dzień. 50 sekund. Jack! Lord, were you already discharged from the hospital? I thought you might be down a couple of days or even... O! Emma, get me the mayor. Emma, please call the mayor of Freeburg, Stuart Rogers. Three 114. Connect. It's urgent.
This is Jack Boyd. Jack, you've got to take better care of yourself. How's your... I'm Freeburg's police chief. I came to work. Stop trying to get in my way. Someone causing you trouble? We just wanted to make sure somebody was holding down the fort while you were recovering. But don't worry about a thing. I'll take care of everything tomorrow morning. You won't be running into Paulson again. That's exactly what I wanted to hear. I'm glad we understand each other. Tell Martin Stett to call me. What? You don't know? Lieutenant Stett went missing about 2 weeks ago. Biegu. Jedz. Ciebie lubią. Oh, fuck my life. Okej, pierdolę takie życie. Mogę na kacyka pojebało. I suppose Freeburg's mayoral election is just a play with a predictable ending. But I'll take my place on the stage, if only to show them that the people will find a way to support those who want change, even in a city where everything is controlled by a corrupt mayor. The crooks can falsify the voting results, they can arrest us and beat us, but they cannot silence us. And today, for the first time in many years, we have a chance to make them fear us. While acknowledging that he himself is the mysterious Robespierre, Eugene Chaffee has also promised that he will accept any punishment for the crimes committed by him and his supporters for minor offenses and street hooliganism. But, in his words, not before the city authorities are held responsible for the dead in our streets and the millions they've stolen. Eugene Chaffee went on to say that this is the worst time... Kurwa, myślałem, że mi ktoś na Twitchu teraz zaobserwował. Co się stało? 12 lat tutaj mogę się w domu, tak możesz... O co chodzi z tymi? Tak możesz... Tak. Tak. A tak. Tak. Nie. Tak. Nie. Mamy raz, dwa, trzech, czterech, pięciu policjantów. Transfujmy, który ma... Nie chcemy już. Sierżantów tylko. Okej. To awansujemy jeszcze tego. Cena. Ja się polegają te kolorki. Co nowego? TCD. Czekajcie, płyty TCD. Chodźmy stąd. Ale dobrze, moi drodzy, w takim razie ja zakończę ten odcinek i zacznę to kolejny, bo kurwa dzieje się. Dzieje się i to mocno. Zaraz do was wracam.